Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po danych o inflacji w USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Szybki komentarz po danych o inflacji w USA. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, tym wydarzeniem, które ostatecznie klauną spina cały pas bardzo istotnych wydarzeń dla rynków, danych makroekonomicznych, decyzji Fedu, wyborów i teraz tych danych o inflacji są te oczywiście o dynamice wzrostu cen. I co się okazało? Dane dotyczące inflacji za październik były lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, czyli były niższe. Zobaczmy, inflacja CPI i core inflacja, oba te wskaźniki pobiły skrajnie optymistyczne prognozy, więc naprawdę reakcja rynku powinna być jednoznaczna, bardzo silna, ponieważ te dane silnie zwiększają prawdopodobieństwo, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nie dojdą do 5%. Wcześniej rynek to dyskontował, teraz już nie będzie musiał dyskontować, więc na przestrzeni następnego miesiąca, kilku kolejnych tygodni, czyli prawdopodobnie aż do końca tego roku, wystąpi presja na to, żeby kupować ryzyko, ponieważ rynek dostanie ulgę w postaci tego, że nie będzie musiał już aż tak bardzo dyskontować tego, że stopy procentowe będą musiały iść w górę. I zobaczmy, co się dzieje na rynku przyszłej stopy procentowej. Widzimy, że te dane doprowadziły do skokowego spadku oczekiwań co do stóp procentowych o 20 punktów bazowych na przestrzeni ostatnich godzin. Teraz nie tylko czerwiec nie jest wyznaczany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, ale jest znowu marzec i jest to wyznaczony na poziomie 4,87 z perspektywą oczywiście na dalsze spadki, bo sesja amerykańska dopiero teraz się zaczyna i bardzo podobny ruch o podobnej skali widzimy na amerykańskich obligacjach. Dziesiątki spadają głęboko poniżej 4% rentowności i na chwilę obecną tworzę ten wpis około godziny 15. Jest to poziom 3,92% z tendencją oczywiście spadkową i oczywiście te zachowanie stóp procentowych będzie miało prawdopodobnie gigantyczny wpływ na wszystkie inne klasy aktywów, ponieważ spadek rynkowej stopy procentowej, spadek oczekiwań co do dalszych podwyżek stóp procentowych silnie będzie podnosić wyceny akcji, więc indeksy giełdowe, rynek ryzyka powinien eksplodować i już to teraz się dzieje, plus oczywiście nie ma potencjału ku temu, żeby dalej umacniać amerykańskiego dolara i teraz przechodzimy do amerykańskiego dolara, widzimy, co się dzieje, dynamicznie euro-dolar wrócił nad parytet, przebił nawet poziom 1,01 i jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, bardzo duże, że wystąpi short squeeze, czyli wyciskanie krótkich pozycji, czyli długich w amerykańskim dolarze i tendencja może nas zaprowadzić na bardzo wysokie poziomy. Plus, jeżeli zobaczymy, będziemy rozpatrywać zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności, to widzimy, jaka jest gigantyczna przecena i spadek dolar-jena. Przebity jest poziom ten kluczowy 145, tworzący całą strefę ważnych poziomów 145-146, czyli odwraca się średnioterminowa tendencja na dolar-jenie, na spadkową i prawdopodobnie inne pary związane z jenem także będą dynamicznie spadać. Plus oczywiście, jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara i rentowności, to widzimy, co się dzieje na rynku złota, który także eksploduje, tendencja wzrostowa jest widoczna i prawdopodobnie jest ogromna szansa na to, że dowieziemy na wykres tygodniowy to, że złoto wróciło dynamicznie nad poziom $1700, a w takiej sytuacji oczywiście byłaby to wielka zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej, na wypychanie bardzo silnie surowców w górę, ponieważ tą samą tendencję widzimy na rynku miedzi. Rynek miedzi w sytuacji, kiedy rynek kupuje ryzyko, jest moim zdaniem najlepszy do obserwowania spośród wszystkich surowców. Miedź jest bardzo silnie skorelowana z koniunkturą giełdową, z koniunkturą gospodarczą, więc jeżeli rynek miedzi rośnie, to jest bardzo duża szansa, że indeksy giełdowe pójdą w górę, więc zachowanie ceny miedzi moim zdaniem wspiera to, że dzisiaj będzie bardzo dobra sesja na Wall Street, kontynuacja tendencji wzrostowej, nawrót do wzrostów. Już teraz to widać, że futures zapowiadają wysokie otwarcie i moim zdaniem jest wielka szansa, że będziemy pomimo tej wielkiej luki kontynuować ruch do góry na indeksie S&P, że dzisiejsza sesja wzrostowa stanie się faktem, że rynek naprawdę już ci najwięksi sceptycy zauważą, że trwa kolejna fala odbicia od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli od poziomu 3600 punktów, że
Prawdopodobnie powieli się ta statystyka, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat czwarty kwartał był najlepszym okresem do inwestowania w czasie kalendarzowego roku. No jako, że jeszcze mamy 1,5 miesiąca do końca czwartego kwartału, więc jeszcze jest potencjał ku temu, żeby te indeksy giełdowe wyciskać w górę, więc moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że te dzisiejsze dane ostatecznie wprowadzają nas w rajd świętego Mikołaja, który wypchnie indeksy giełdowe jak tylko wysoko się da na koniec tego roku, bo w perspektywie Fed mamy dopiero w okolicach 15 grudnia, więc jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby grać na wzrosty, wyciskać te indeksy giełdowe tak wysoko, jak się tylko da, a jednym z największych beneficjentów spośród tych największych giełd jest DAX. Tutaj dynamika także jest bardzo dobrze obserwowana i moim zdaniem kontynuacja tych tendencji powinna być dalej obserwowana. I nawet Bitcoin próbuje dzisiaj rosnąć, pomimo tych kłopotów specyficznych dla rynku kryptowalut, który się pojawił w ostatnich godzinach, ale tutaj jak widzimy, za każdym razem, kiedy rozpoczynała się następna fala przeceny, dokonywała ona przeceny o 50%, więc jest duża szansa, że rozpoczęty ruch od poziomu $20,000 sprowadzi nas w okolice $10,000 i co jest jeszcze także bardzo ciekawe, wykres bardzo długoterminowy pokazuje, że BESSy trwają, co ciekawe, około rok, około 53-60 tygodni, gdyby nie uwzględniać tej pierwszej, która miała miejsce bardzo wiele lat temu. I widzimy, że jesteśmy teraz dokładnie w okresie rocznym, kiedy rozpoczęła się bessa na kryptowalucie, czyli gdyby Bitcoin zbliżył się do tych $10,000, to jest bardzo duża szansa, że będziemy tam tworzyć jakieś swoje lokalne ekstremum, ale Bitcoin oczywiście ma swoją lokalną specyfikę, stąd też w ostatnim czasie rozchodzi się korelacja bardzo silnie dodatnia między kryptowalutą a indeksami giełdowymi. Stąd też moim zdaniem nie powinniśmy teraz aż tak bardzo patrzeć na zachowanie Bitcoina, oceniając szanse na spadki albo na wzrosty indeksów giełdowych na Wall Street. Czyli podsumowując, dzisiejsze dane o inflacji bardzo sprzyjają ryzyku i powinny dać nam rajd świętego Mikołaja, czyli wypychanie tak wysoko jak się tylko da indeksów giełdowych i ryzyka na całym świecie do końca 2022 roku. No i teraz czas na polskie aktywa, ponieważ wzrost popytu na ryzyko, idący za tym bardzo wyraźne osłabienie amerykańskiego dolara to jest coś, co uwielbiają polskie aktywa. I już teraz obserwujemy silną presję kolejną na polskie obligacje. Widzimy, jak ETF na całą polską krzywą dochodowości zaczyna być mocno kupowany. Tutaj inwestorzy widzą zagrywkę na drugie dno, że polskie obligacje mogą stać się wkrótce jednymi z najatrakcyjniejszych na świecie. Popyt zagraniczny się pojawia na rynku złotego. Widzimy, jakie są dynamiczne spadki, zwłaszcza na dolar złotym oczywiście, ale także na euro złotym widzimy umocnienie. Jeżeli euro-złoty pokona swoje ostatnie minima, to w takiej sytuacji oczywiście otwiera się perspektywa do jeszcze silniejszej i następnej fali aprecjacji krajowej waluty. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Spodziewam się następnej fali umocnienia krajowych aktywów i oczywiście następnym beneficjentem jest warszawska giełda papierów wartościowych, która już teraz w momencie tworzenia tego wpisu wprost eksploduje euforią, ponieważ inwestorzy także zauważają, ponieważ dzisiaj kończymy tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, że te informacje o tym, że mamy 20% odbicie od minimów w tym tygodniu staje się faktem, czyli że giełda liczona przez indeks WIG20 warszawska wchodzi w hossę, w techniczną hossę i że te sygnały są przeniesione dzisiaj na wykres tygodniowy. To jest bardzo dobra wiadomość i może dać w warszawskiej giełdzie potencjał na bardzo dynamiczny ruch w górę, ponieważ inwestorzy jeszcze raz przypominają sobie wykres bardzo długoterminowy, który pokazuje, że za każdym razem, kiedy strefa wsparć 1250-1500 punktów dawała wzrostowe odbicie, te odbicie sięgało nawet poziomów 2400 punktów, więc naprawdę jest spory potencjał ku temu, żeby zagrać na wzrosty, zarabiać na wzrostach warszawskich akcji, a dla inwestorów zagranicznych jeszcze pamiętamy, że pomimo tego, że osiągną oni dodatnią stopę zwrotu na akcjach, to jeszcze czerpią korzyści z tego, że złoty się umacnia, więc moim zdaniem na fali osłabienia amerykańskiego dolara, tego wybicia na ruchu na euro-dolarze, jednym z głównych beneficjentów tego będzie rynek krajowy.
rynek polskich aktywów, złoty, polskie obligacje i także warszawska giełda papierów wartościowych, więc cieszmy się z tego, jakie były dane, które pokazały, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych staje się faktem, że dane o inflacji są lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy i dają one nadzieję na to, że końcówka 2022 roku na rynkach ryzyka będzie fantastyczna, że będzie rajd Świętego Mikołaja i wyciskanie wszystkiego, co się wiąże z ryzykiem na najwyższe poziomy, jakie tylko się da. I oczywiście, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie. Zachęcam, żeby się z tym zaznajomić. I w tym materiale jest oczywiście o tym, co dalej w USA po wyborach midterm. Czy te wybory midterm wpłyną na giełdę, jak wpłyną i co się może wydarzyć. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. Jeszcze raz przypominam, na dole link w opisie i w komentarzach także. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę wszystkim wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.